No i witam wszystkich na kanale u Technikusa. Dzisiaj pójdą na wagę 3 takie trafopowielacze z telewizora CRT. Ważą one 620 gramów. No i my zobaczymy, co jest w środku. Jeden taki widz mi napisał, czemu to wyrzucam. Jak zaczynałem z kanałem, to po prostu nie wiedziałem, że tam coś może w pośrodku być. I po prostu przypomniał mi, że kiedyś chciałem to rozebrać. No widzowie są różni, czasami hejterzy tam też piszą. No i właśnie od tego takiego jednego widza dał mi cynk, żebym po prostu to nie wyrzucał. Ostatnio jak wymieniałem się z tymi płytami PCB z jednym widzem, to wysłałem kolegowi te trafopowielacze. No i ja zweryfikuję, co w środku jest takiego trafopowielacza. Zobaczycie wy, co może być w środku. Było mi powiedziane, właśnie jeden widz komentował, że zobacz, co wyrzucasz. To zweryfikujemy sobie, że czy tam jest jakaś miedź po środku. To teraz co właśnie wydołowywuję, to są feryty. Feryty również są w telewizorach. Też ich po prostu wyrzucałem, bo nie wiedziałem, że na skupach to zabierają. Człowiek się zawsze uczy. No i jak jeden youtuber pewny mówił mi, że jestem czeski nauczyciel, to sam się czasami uczę na swoich błędach. Więc zobaczymy, co w środku. Trzeba uważać, bo chyba rękawice sobie zabiorę, bo będzie to zalane chyba jakimś tworzywem. BHP dzisiaj wzrośnie u mnie na kanale trochę. Jak wiecie, często nie używam rękawice, więc zobaczymy, co w środku. Zatem nic tu nie ma. Tylko śmierdzi. I czy warto się właśnie wpierdolić z tym i rozebrać to? Widzicie, zatem tu nic nie ma, ale zobaczymy za chwileczkę. Czy warto? Bo ciężko to idzie. Bardzo ciężko. No. Taki trafopowielacz to jest stary jeszcze z telewizora CRT. Z taką z tą dupą, wiecie co. Wiecie co to jest. Te cewki odchylające to jest po prostu z płyty PCB. No i czy warto się z tym pierdolić? No widzicie sami, cewka tutaj jakaś jest malutka, troszeczkę miedzi jest, no ale ten widz mi pisał, że czemu to wyrzucam. No bo za pierwsze nie wiedziałem, że tam jakaś miedź jest. No i zobaczcie sami, uznajcie sami, czy warto się z tym mocować i rozbierać. Wszystko jest tak zalane, że po prostu nie da się to jakoś inaczej niektórzy po prostu to wstawiają do pieca na wypalanie, ale ja myślę, że nawet to nie jest warte rozbierać,
I dobrze robię, że to komuś po prostu wyślę. Po prostu zobaczcie, ile plastików z tego zostało i ile miedzi tutaj jest. Taka malutka cewka. No i nie wiem, czy w ogóle warto to jakoś dołować z tego. Tę miedź z tych trafopowielaczy jak ja. Widzisz to? To nie jest prawie nic warte. Więc takich ludzi, czasami takich ludzi, no zaledwie 5 gramów. A to jeszcze w plastikach, że 3 gramy z tego będą. Więcej nie. No i tak się stało, że rozwaliłam i ten drugi trafopowielacz. Tu jest trochę więcej tej miedzi. No liczę, że tak 15 gramów chyba z tego wyleci. No młotem to potraktowałem, bo młotek wiadomo, nie wszystkim się podoba. Więc sorry kolego, że zwracałeś uwagę, że w tym coś jest. No jest tam trochę miedzi, ale według mnie to po prostu nie warto rozbierać. No. I czeski nauczyciel może się mylić. No jest tam trochę miedzi, ale nie wiem, czy to będę dołował z tego. To tu jest taka cienka cewka. A tutaj taka grubsza trochę w tych trafopowielaczach. Zależy, który się rozbierze chyba. Więc sorki za ten filmik. No, wszystkich widzów trzeba normalnie traktować, no. I czeski nauczyciel może się zmylić. Ten pierwszy trafopowielacz był taki biedny, a tutaj trochę więcej tej miedzi w tym jest, więc się myliłem, ale i tak się nie będę z tym babrał. No bo widzicie sami, no to ilość miedzi malutka. No co innego, taki alternatorek. To ja lubię takie coś rozbierać. Ale to kiedyś rozbierzemy, jak będzie wolny czas i więcej czasu. No teraz za bardzo czasu nie mam. Ale chociaż zweryfikowałem wypowiedź jednego widza, że w tym też jest trochę miedzi w tych trafopowielaczach. No ja nie wyrzucam tego, tylko zawsze wysyłam teraz już chętnym, kto chce, to niech sobie pobawi. Kiedyś wyrzucałem, no bo nie wiedziałem, nie? Więc trafopowielacze będą komuś do wysyłki. Wyślę je komuś po prostu. No więc czeski nauczyciel się zmylił. Dlatego i tak moja wymowa, taka śmieszna trochę. No ale co? Widzicie sami, ile miedzi w tym jest. Około 15 gramów albo 20, no maksymalnie, więcej nie. No i tak się z tym nie będę babrał, bo mam po prostu raczej lepsze sprzęty do rozbierania. Więc do następnego. Cześć.